Genjutsu to zbiór technik, które polegają na przejęciu kontroli nad czakrą przeciwnika poprzez wpływanie na jego zmysły. Efekt ten można osiągnąć na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt wzrokowy i robi to na przykład Itachi za pomocą swoich oczu. Możliwe jest także zastosowanie genjutsu poprzez ataki na słuch lub inne zmysły przeciwnika, takie jak smak, dotyk czy węch. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pełnej kontroli nad ofiarą. Nie jest to jednak zwykła kontrola, ponieważ jak mówiłem wcześniej, genjutsu opiera się na technikach iluzji, ale nie są to takie zwykłe iluzje, jak wyobrażamy sobie z jakiegoś kina czy powiedzmy filmu. Działają one raczej na zasadzie wywoływania halucynacji lub bezpośredniego przejęcia kontroli nad umysłem przeciwnika, tym co widzi, czuje i słyszy. A wszystko co zostaje wykreowane przez użytkownika techniki staje się dla ofiary rzeczywistością. Ale zacznijmy jak zawsze od samego początku. Używanie genjutsu polega na zaburzeniu przepływu czakry w ciele przeciwnika, dzięki temu przejmujemy kontrolę nad jego zmysłami. Co ciekawe, działanie genjutsu opiera się na uwolnieniu yin. Dla tych, którzy nie wiedzą co to uwolnienie yin, tłumaczę. Istnieją dwa uwolnienia. Yin i Yang. Uwolnienie Yin to techniki oparte na energii duchowej, która reaguje na przykład na wyobraźnię. Uwolnienie Yang to natomiast techniki oparte na energii fizycznej, regulującej życie. Techniki te w połączeniu ze sobą pozwalają używać uwolnienia Yin i Yang, jak sama nazwa wskazuje, jest to dosyć logiczne. I jak możemy wywnioskować z tego, co mówi nam Tobi, Hagaromo, czyli mędrzec 6 ścieżek, użył tej umiejętności do stworzenia na przykład demonów z czakry Jubiego, czyli do stworzenia ogoniastych bestii z czakry 10-ogoniastego. Techniką, która tak samo korzysta z czakry Yin i Yang, jest na przykład Izanagi, ale myślę, że na ten moment najważniejszą rzeczą jest to, że genjutsu korzysta z energii Yin, czyli energii duchowej. W takim razie możecie się też zastanawiać, skąd my to wiemy, no i dowiadujemy się tego bezpośrednio od drugiego Mizukage. Ta informacja zostaje przez niego przekazana wprost, no i pewnie widzicie teraz na obrazku te słowa. No i skoro wiemy, że Yin to raczej szeroki zbiór technik, a genjutsu jest po prostu jedną z nich, która mieści się właśnie w tym zbiorze, to chciałoby się na ten temat powiedzieć coś więcej. Niestety brakuje nam informacji, bo później ten temat nie zostaje już poruszony. Nie ma jednoznacznych informacji o relacjach genjutsu i uwolnienia Yin, jest tylko ta wzmianka. Pomimo tego zdecydowałem się, że o tym wam wspomnę, bo wydaje mi się, że warto wiedzieć, na czym polega genjutsu, no i na jakiej naturze bazuje. Skoro mamy już przedstawione takie absolutne podstawy genjutsu i na czym się ono opiera, to powiedzmy sobie jak działa. Jak już mówiłem, głównymi wektorami ataku są wzrok i słuch, ale dodatkowo możemy do tego dopisać smak, węch i dotyk. Najczęściej poprzez wzrok wykorzystują ją członkowie klanu Uchiha. Nie zawsze jednak chodzi wyłącznie o bezpośrednie spojrzenie w oczy. Wszyscy na pewno pamiętamy sytuację, w której Itachi używa swojego pierścienia jako medium do przekazania genjutsu. Mamy też moment, kiedy na przykład Shikamaru walczy z Tayują. Tam widać, że ninja dźwięku bardzo dobrze posługują się genjutsu i to Tayuya, grając na swoim flecie, wysyła fale dźwiękowe, które od razu, jeśli tylko dostaną się do uszu, rozpoczynają działanie techniki. Są to zdecydowanie dwa najczęściej pokazywane sposoby ataku genjutsu w serii. Choć pomimo tego genjutsu nie jest wcale tak często używane, jak mogłoby się wydawać. I to jest aż dziwne, w szczególności na tym najwyższym poziomie, ale już wam tłumaczę, dlaczego tak jest. No, między innymi dlatego, że ten zbiór technik jest bardzo ciężki do nauczenia, no i najczęściej trzeba się urodzić, po pierwsze z dobrą linią krwi i po drugie przy okazji jeszcze z jakimś talentem, bo często ten talent do wykonywania genjutsu jest tutaj kluczowy. Zobaczmy chociażby na Wioskę Liścia, gdzie taką główną osobą do porównania jest według mnie Jiraiya, który jest geniuszem w różnych technikach, zna ich dużo, jest dobry w taijutsu, jest dobry w ninjutsu, zna dużo technik Wioski Liścia, ale pomimo tego jest strasznie słaby właśnie w genjutsu. Po prostu nie był w stanie wyrobić sobie silnych umiejętności w tym zakresie i no szło mu to zwyczajnie słabo. Ale w Wiosce Liścia są też oczywiście inni specjaliści, tacy jak na przykład klan Uchiha oraz Kurenai. No i tutaj najbardziej liczy się talent, bo specjalistą z klanu Uchiha jest oczywiście Itachi, chociaż możemy to powiedzieć tak naprawdę o całej grupie członków klanu Uchiha, ale Itachi ze swoim talentem pokazuje to genjutsu na najwyższym poziomie. No, możemy jeszcze do tego dodać Shisuyego, który też oczywiście miał niesamowity talent. Więc teraz widać już, że te techniki nie są po prostu proste, tym bardziej na tym najwyższym poziomie i między innymi dlatego też są tak silne, bo mało osób jest w stanie się w nich wyspecjalizować.
specjalizować. I choć Naruto Wiki podaje, że istnieje ponad 43 różne gatunki genjutsu, to dzisiaj skupimy się na wyjaśnieniu ich podstawowego działania. Nie będę omawiał tak zaawansowanych technik jak wieczne Tsukuyomi, Izanami czy Izanagi, ponieważ te techniki wchodzą na znacznie wyższy poziom. Zajmiemy się tymi bardziej podstawowymi, które mimo wszystko potrafią być niezwykle niebezpieczne i potężne. Idąc po kolei, najczęściej widzimy wykorzystanie Sharingana i dzieje się to szczególnie za sprawą Sasuke. Pomimo tego, że Sasuke nie miał wyjątkowego talentu do genjutsu, tak jak jego brat, to zdecydowanie on najczęściej wykorzystuje po prostu Sharingana, chociaż zdecydowanie radzi on sobie lepiej w innych dziedzinach, to jednak potrafił go dobrze wykorzystać. No i jedną z najbardziej znanych scen jest walka z Danzo, w której oszukuje on go, sprawiając wrażenie, że Sharingan na jego ręce jeszcze się nie zamknął, podczas gdy w rzeczywistości był już wyłączony. Ten przykład pokazuje specyficzny typ genjutsu, taki, który nie zmienia całej rzeczywistości wokół ofiary i nie przenosi jej do tak zwanego innego świata, ani nie sprawia, że wszystko dookoła wydaje się iluzją lub zmienia się. Sasuke użył techniki, która zmieniła tylko jeden element percepcji Danzo i manipulowała wyłącznie jego wzrokiem, oszukując położenie i stan konkretnego punktu na jego ręce, więc widzimy, że już takie małe techniki, które nie zmieniają nie wiadomo jak dużo, nie wchodzą komuś do mózgu, pozwalają wygrać walkę. Kolejną bardzo silną techniką, która wpływa już na wiele zmysłów i działa typowo ofensywnie, jest żabi śpiew. Widzimy ją w walce Jirai z Painem i używają jej dwaj żabi mędrcy, a bardziej dwójka żabich mędrców, czyli Fukusaku i Shima. Dzięki temu, że synchronizują swój śpiew, tworzą genjutsu dźwiękowe o bardzo wysokim poziomie. To nie jest zwykła iluzja dezorientująca, tak jak na przykład genjutsu Sasuke, tylko technika, która całkowicie przyjmuje nad kimś kontrolę. Osoba złapana w tę technikę trafia do iluzji, w której jest otoczona przez 4 ropuchy samurajów i zamknięta w czymś w rodzaju wodnej bariery przypominającej kostkę. Nie może się ruszać ani uciec i jest całkowicie unieruchomiona, tak samo jak jej zmysły. Co ważne, działa to nawet na kilku przeciwników jednocześnie i każdy z nich zostaje zamknięty w tym genjutsu. W dodatku wpływa ona też na osoby, które stoją daleko od siebie, więc technika jest bardzo dobra na duże ilości przeciwników, no ale można się było tego domyślić, bo tak działa to po prostu poprzez dźwięk. Dopóki Fukusaku i Shima nie przerwą śpiewu albo nie wydadzą konkretnego rozkazu, ofiary pozostają uwięzione z żabimi samurajami. Z tego co pamiętam, technika ta działa również jako forma zapieczętowania i przeciwnicy, którzy są w niej uwięzieni, nie mają możliwości żadnej reakcji i są tak jakby zapieczętowani. Widzimy później, że następstwem zamknięcia w tym genjutsu jest totalny paraliż oraz prawdopodobnie po użyciu tego genjutsu zazwyczaj zabija się przeciwników poprzez dobicie ich kamiennymi mieczami, które są specjalnymi mieczami z góry Myaboku. To dobitnie pokazuje, że to genjutsu stwarza olbrzymią przewagę i całkowicie unieruchamia cel, oraz warto też dodać, że jest skuteczny przeciwko Rinneganowi. Widzicie też na pewno, że zasada jego działania i efekt, który chcemy osiągnąć, są już trochę inne od tego, co pokazał nam chociażby Sasuke. No i skoro już mówimy o dźwięku, możemy od razu przejść do techniki Tayui. Ona również używa genjutsu dźwiękowego, ale aktywuje je poprzez grę na flecie. Jej melodia rozchodzi się w powietrzu i wprowadza przeciwników w iluzję, jednocześnie są oni atakowani przez 3 demony, które tak samo kontrolowane są poprzez flet. Samo genjutsu jest bardzo silne i działa bardziej na zakres psychiczny, bo jak widzimy w przypadku żab, cel zostaje zamknięty w takiej barierze i może nie jest ona fizyczna dosłownie, ale odcina wszystkie zmysły i tak jakby je pieczętuje. Natomiast u Tayui jej genjutsu ewidentnie sprawia psychiczny ból i widzimy to na przykładzie Shikamaru. Jest on zamknięty w iluzji i ma wrażenie, jakby jego ręce i ciało się rozpuszczały. On realnie odczuwa ból, czuje jak jego kości się roztapiają i choć doświadczenie to nie jest w ogóle fizyczne, to dla jego mózgu wydaje się, jakby to było prawdziwe. Shikamaru nie może praktycznie nic zrobić, zareagować i jest sparaliżowany. Może tylko odczuwać to cierpienie, które Tayuya niejako nakłada na niego poprzez genjutsu i myślę, że tutaj widać to rozdzielenie, które chcę wam pokazać. Są genjutsu, które atakują psychikę i powodują ból. Są takie, które działają na postrzeganie rzeczywistości, jak u Sasuke, gdzie zmienia się jeden element obrazu i to wystarcza, żeby pokonać przeciwnika. Ale teraz robi się zdecydowanie ciekawiej, bo wspomnijmy sobie o jednym z najsilniejszych genjutsu w całym Naruto, czyli Tsukuyomi Itachiego. Całkowicie teoretycznie mogłaby z niego korzystać każda osoba, która przebudziła Mangekyu Sharingana, ale w anime i mandze używa tego Tsukuyomi tylko Itachi. Możecie sobie pomyśleć, że gadam głupoty, ale jak już wspominałem w filmie o Mangekyu Sharinganach i ich unikalnych umiejętnościach, teoretycznie więcej niż jedna osoba z tym Tsukuyomi mogłaby się urodzić.
urodzić. Ale dzisiaj ten temat nie jest w ogóle ważny. Liczy się to, że Mangekyu daje unikalne zdolności i tutaj skupimy się właśnie na jednej z nich, czyli Tsukuyomi. Jest ono dlatego takie potężne, bo jeśli ktoś zostanie w nie złapany, to użytkownik od razu ma na nim praktycznie całkowitą kontrolę. Widzimy to w momencie, gdy Itachi łapie Kakashiego w tę technikę. W świecie iluzji Itachi kontroluje czas, ból, przebieg wydarzeń, może robić dosłownie wszystko. Najmocniejsze w tej technice jest to, że czas w jej wnętrzu płynie tak, jak Itachi sobie zażyczy i dlatego na przykład Kakashi był uwięziony w Tsukuyomi przez aż 3 dni, a przynajmniej tak mu się wydawało, bo w realnym świecie minęły dosłownie 2-3 sekundy. Dla jego umysłu były to jednak te 3 dni i były one całkowicie realne. Był on tam torturowany, czuł ból i doświadczał prawdziwego cierpienia, tak jakby naprawdę to trwało 72 godziny. No i właśnie tutaj widać to, jak Tsukuyomi jest potężne. Bo mózg takiej ofiary w ciągu kilku sekund musi przetworzyć taką dużą ilość bodźców i informacji. Cały układ nerwowy zaczyna się po prostu, no nie wiem, palić. I dlatego po użyciu Tsukuyomi ofiary Itachiego zapadają w śpiączkę. Widać to chociażby na Kakashim, bo on po tym starciu z Itachim był całkowicie wyczerpany i zapadł właśnie w śpiączkę. Ale stop, bo w tym momencie mam wrażenie, że dopuściłem się niedopowiedzenia, bo kto uważnie oglądał, mógł zauważyć, że przecież Itachi używał Tsukuyomi chociażby na młodym Sasuke albo na Orochimaru i nie zapadli oni w śpiączkę. I rozchodzi się o to, że Itachi Kakashiego trzymał te 3 dni w Tsukuyomi, a zakładam, że skoro oni nie zapadli w śpiączkę, to po prostu byli trzymani w tym Tsukuyomi krócej. Kakashi zostawał przez długi czas naprawdę bardzo silnie osłabiony. I w sumie, jak tak się teraz zastanowię, to Tsunade jest tak naprawdę jedyną osobą, którą widzimy w serii i która potrafi uleczyć te psychiczne obrażenia spowodowane Tsukuyomi. Choć tak naprawdę nie widzimy chyba nikogo innego, który by próbował to zrobić. No ale chyba już rozumiecie, co powiedziałem. Tsukuyomi to nie tylko technika, która oszukuje całkowicie percepcję, ale pozwala manipulować czasem i odczuwaniem bólu, który przyjmie do siebie ofiara. Poziom ten zdecydowanie wykracza poza standardowe genjutsu, no i właśnie dlatego Tsukuyomi jest często nazywany najsilniejszym genjutsu, bądź jednym z najsilniejszych, bo jeszcze mamy Koto Amatsukami. Mówiąc o Tsukuyomi, muszę jeszcze wspomnieć o tym, że są tu kontrowersje a propos tego, czy można za jego pomocą zabić człowieka, ale wydaje mi się, że chyba jest to temat na całkowicie osobny odcinek. Dajcie w ogóle znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Ale żeby nie mówić tylko o sharinganach i genjutsu dźwiękowym, mamy też innego, bardzo ciekawego użytkownika genjutsu w wiosce Liścia. No i jest to już wcześniej wspominana Kurenai. Używa ona genjutsu w sposób bardziej, powiedziałbym, klasyczny. Nie opiera go ona ani wyłącznie na wzroku jak Sharingan, ani na dźwięku jak Tayuya czy żabi śpiew. Po prostu składa pieczęcie i aktywuje technikę, a przynajmniej wydaje mi się, że nie było innego pokazania, jak ona używa swojego genjutsu. I można powiedzieć, że korzysta z tego genjutsu trochę jak z ninjutsu. Wykonuje handsigny i po ich zakończeniu przeciwnik wpada w iluzję. Ale jak ona go w ogóle w tą iluzję łapie? Nie widzimy tutaj żadnego wyraźnego skupienia na jednym konkretnym zmyśle, jak wzrok czy słuch, albo powiedzmy smak czy węch. Jej techniki działają bezpośrednio poprzez przepływ czakry w ciele ofiary i manipulują energią, ale ciężko jest powiedzieć, jak ona je konkretnie aktywuje. Kurenai używa oczywiście tej techniki podczas walki z Itachim i próbuje go złapać w iluzję, co o dziwo jej się udaje. Itachi jednak odwraca to genjutsu za pomocą swojego genjutsu na nią samą i to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, jej technika była wystarczająco silna, szybka i skuteczna, aby móc użyć jej na Itachim, czyli specjaliście od genjutsu. A po drugie, Itachi sam przyznał, że to genjutsu jest dobre i stoi na bardzo wysokim poziomie, więc wydaje mi się, że my często zapominamy o tym, że Kurenai jest naprawdę bardzo silną użytkowniczką genjutsu, bo po prostu w serii przestaje ona działać jako ninja. Więc nie widzimy jej dalszego rozwoju w tym kierunku, ani w kierunku używania lepszych technik, szerszego używania tego genjutsu i tak dalej. Choć pomimo tego powszechnie jest wiadome, że w wiosce Liścia była uznawana za jedną z najlepszych użytkowniczek genjutsu i specjalistę w tym zakresie. Jej styl też pokazuje, że nie trzeba posiadać specjalnych oczu, choć no można powiedzieć, że jest to takie naciągane, bo te oczy są trochę specjalne, ale to o tym też kiedyś zrobię film.
Ostatnim i chyba najmocniejszym przykładem, który chcę dzisiaj wam pokazać, jest Kota Matsukami Shisuyego. No i jest to faktycznie najsilniejsze genjutsu w całej serii, bo pomimo tego, że od lat jest oczywiście walka na różnych forach i innych takich, co jest silniejsze, czy Tsukuyomi, czy Kota Matsukami, ale wydaje mi się, że Kota Matsukami pokazuje tutaj, swoją wyższość, bo wokół tej techniki jest dużo niedopowiedzeń. Ja stoję przy tym, że lewe i prawe oko Shisuyego działało trochę inaczej, ale tłumaczę to bardziej w filmie o Sharinganach. Tutaj chodzi mi głównie o tą wersję, która miała zostać użyta na Sasuke, ale przez przypadek została użyta na odrodzonym Itachim i raczej taką wersję działania Kota Matsukami znacie. Dobra, ale dlaczego to oko jest takie silne i to genjutsu wywiera aż takie wrażenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to iluzja tak silna, że wyrwała Itachiego spod kontroli Kabuto, czyli działania techniki ożywienia. I teraz najważniejsze, ono nie działa w prosty, oczywisty sposób i chodzi mi tu oczywiście o Kota Matsukami. Gdy słyszymy, że genjutsu wydaje na kogoś nakaz chronić wioskę liścia, no to wyobrażamy sobie to, że ktoś idzie do wioski i tak zachowuje się po prostu pod tym genjutsu jak robot. Chodzi w kółko, broni jakiegoś obszaru. Ale Kota Matsukami w ogóle nie działa w ten sposób. Ono sprawia, że ta ofiara, w tym przypadku Itachi, ma podświadomie chronić wioskę liścia. Podświadomie, cały czas. I nie jest on zaprogramowany na jakieś konkretne cele. Działa to po prostu na wyższym poziomie myślowym i na przykład Itachi, żeby ochronić wioskę liścia, to stwierdził, że trzeba zakończyć wojnę, więc poszli z Sasuke, żeby pokonać Kabuto. I tak naprawdę on przy walce i tak dalej ma dosłownie dowolność, nic nim nie steruje, on jest dalej sobą, tylko podświadomie chce robić rzeczy, które przyczynią się do ochronienia wioski liścia. Równie dobrze mógłby po prostu podczas wojny pójść do wioski liścia i zacząć ją patrolować i nie przysłużyłby się w ogóle ochronie tej wioski. Więc teraz już chyba rozumiecie, że ta technika dosłownie zmusza cię do robienia sensownych ruchów, które w dłuższej perspektywie i tak doprowadzą cię do tego, że wypełnisz cel narzucony ci przez tego Sharingana. No i to jest właśnie tak bardzo niesamowite w tej technice. Warto też nadmienić, że wyrwała ona Itachiego spod sterów Kabuto i jego Edo Tensei, a to nie zdarzało się też zbyt często, bo wiemy, że Hashirama byłby w stanie to zrobić i że Madara to zrobił. Ale poza nimi praktycznie nikt więcej nie był w stanie się wyrwać, więc wyobraźcie sobie, na jakim poziomie jest Kota Matsukami. Skoro mamy już omówione przykłady, to mam nadzieję, że rozumiecie, na czym polegały różne rodzaje genjutsu. Wybrałem nie wszystkie przykłady, ale parę takich głównych, żebyście mogli sobie zobaczyć, a nie tylko wyobrażać, jak genjutsu działa. Podałem te najważniejsze typy, które według mnie były najistotniejsze. Ale skoro genjutsu jest tak silną bronią i tak je poniekąd zachwalam, to może warto się też zastanowić, jak z nim walczyć, bo jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, jeśli mamy genjutsu dźwiękowe, to teoretycznie rozwiązanie jest proste. Odciąć się od dźwięku, zablokować słuch, zatkać uszy, zakłócić fale dźwiękowe. W praktyce nie jest to jednak takie łatwe w trakcie walki, ale jest to jedna z metod. Jeśli chodzi o genjutsu wzrokowe, to najważniejszą rzeczą jest zamknąć oczy, bo jeśli nie patrzysz na przeciwnika albo nie nawiążesz z nim kontaktu wzrokowego, to takie genjutsu na ciebie nie zadziała. Problem polega na tym, że większość ninja opiera swoje działanie właśnie na wzroku, więc nawet jeśli nie używają dojutsu jak Sharingan czy Byakugan, to przy otwartych oczach w praktyce i tak walczą, reagują oraz unikają ataków głównie dzięki temu, co widzą. I chociaż zamknięcie oczu daje odporność na genjutsu wzrokowe, to jednocześnie strasznie ogranicza zdolności bojowe. Więc jeśli nie masz wybitnie rozwiniętych innych zmysłów lub zdolności sensorycznych, to bądźmy szczerzy, masz po prostu małe szanse na przetrwanie, a jak wiemy, takie zdolności to jest rzadkość. Kolejną, bardziej uniwersalną metodą jest po prostu zaburzenie własnego przepływu czakry. Jeśli zorientujesz się, że jesteś w genjutsu, możesz się samodzielnie uwolnić, zakłócając swoją czakrę, gwałtownie ją wypuszczając albo destabilizując jej przepływ, to po prostu wybije tą iluzję z równowagi i przestanie ona na ciebie działać. Trzecia opcja to pomoc z zewnątrz. Jeśli inna osoba może wstrzyknąć ci swoją czakrę i w ten sposób wyrwać cię z genjutsu, to będzie to bardzo skuteczne, po prostu. Widzieliśmy to wielokrotnie w całej serii. Kolejną metodą jest pomoc, którą możemy otrzymać od zwierząt. Na przykład członkowie klanu Aburame, tacy jak Shino, byli w stanie w pewnym momencie wytworzyć odporność na genjutsu dzięki swoim owadom. Te owady cały czas żyją w ich ciele i mogą regulować przepływ czakry, więc jeśli genjutsu go zaburza, owady mogą to wyczuć i przywrócić odpowiedni balans, przez co łatwiej jest się z tej iluzji wydostać.
Podobnie jest z Jinchuriki, bo jeśli bestia chce pomóc, to może po prostu zakłócić przepływ czakry gospodarza i w ten sposób przerwać genjutsu. Niestety wymaganiem jest to, że trzeba się z tą ogoniastą bestią zaprzyjaźnić, a wiemy, że nie udało się to wszystkim. Naruto na początku na przykład nie miał takiej ochrony, kiedy jeszcze nie był w zgodzie z Kuramą, dlatego dawał się łapać w iluzję. Dopiero kiedy się zaprzyjaźnili, Kurama mógł ingerować i wyciągać go z tego genjutsu. Jeśli chodzi o innych Jinchurikich, to dziwnym przypadkiem jest trzeci Mizukage Yagura, bo miał on bardzo dobrą kontrolę nad trójogoniastym, ale pomimo to przez długi czas był pod wpływem genjutsu Tobiego, więc jest ta sytuacja trochę niejasna, bo teoretycznie ogoniasta bestia powinna mu pomóc się wyrwać, ale możliwe, że chodziło o jakąś wyjątkową sytuację lub siłę tej techniki, albo specyficzny sposób działania tego genjutsu. Myślę, że to jest temat, który kiedyś warto by było rozwinąć szerzej, ale z tymi bardziej zaawansowanymi technikami genjutsu. Widzimy też sytuację, kiedy na Itachiego i Sasuke zostaje nałożone genjutsu przez Kabuto. Wtedy uwalniają się oni za pomocą innego genjutsu, nakładają po prostu na siebie nawzajem genjutsu przy użyciu sharinganów. Jest to już nieco wyższy poziom, bo wymaga ogromnej kontroli i świadomości tego, że jest się w tym genjutsu, ale nie zmienia to faktu, że jest to kolejny sposób na walkę z nim. Można użyć po prostu silniejszego genjutsu, żeby przełamać to, w którym się znajduje. Tak jak zrobił to Itachi w przypadku, kiedy Kurenai zamknęła go w swoim genjutsu. Mamy też Deidarę i Deidara to dziwny przypadek, bo on twierdzi, że wytrenował swoje oko tak, aby przeciwdziałać genjutsu. Z drugiej strony, w tej samej walce z Sasuke, mówi, że został złapany w to genjutsu i widział, jak Sasuke umiera. Z trzeciej strony mógł to być po prostu bait, aby złapać go w kolejną pułapkę, więc wydaje się, że Deidara wytrenował swoje oko tak, aby móc przeciwdziałać Sharinganowi, ale jak to zrobił, nie wiadomo, no i nie jest to po prostu wytłumaczone. Może da się nauczyć rozpoznawać te drobne zaburzenia w przepływie czakry albo w percepcji obrazu. Może chodzi to o jakiś mentalny trening i przyzwyczajenie do iluzji Sharingana, ale ciężko tutaj coś więcej powiedzieć. Kolejnym ze sposobów uwolnienia się z genjutsu jest zadanie sobie bólu. Tak jak na przykład zrobiła to Kurenai, która przegryzła sobie wargę. Był też Shikamaru, który był w stanie złamać sobie palec, aby wywołać silny bodziec i przerwać iluzję Tayui. Ten nagły, realny ból zaburza przepływ czakry i pozwala wrócić do rzeczywistości. To pokazuje, że jeśli bodziec z zewnątrz jest wystarczająco silny i prawdziwy, to może tą iluzję rozbić. Chociaż wydaje mi się, że im silniejsze genjutsu, tym trudniej się uwolnić, a z takiego Tsukuyomi, które służą głównie do zadawania ekstremalnego bólu psychicznego i zaprojektowane są tak, żeby łatwo się z nich nie można było wydostać, więc w takim przypadku ta opcja po prostu nie działa. Jak widzimy, mimo tego, że genjutsu jest bardzo potężne, nie jest też nie do pokonania. Ma parę słabości, trzeba tylko wiedzieć, z jakim typem mamy do czynienia i odpowiednio szybko zareagować, a to wcale nie jest najprostsze i często po prostu takie kontry są niemożliwe do użycia, no bo jeśli nas zaatakuje ktoś z genjutsu, to nie mamy gwarancji, że nasze genjutsu będzie silniejsze od tego, którym on nas atakuje. Dlatego właśnie niektóre te metody uwolnienia się z genjutsu są bardzo wyjątkowe i trzeba posiadać talent, żeby móc z nich skorzystać. Przez to mało osób może w ogóle pomyśleć o takiej ucieczce z. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak działa genjutsu. Widzieliście przykłady, widzieliście metody, jak się powinno z nim walczyć i znacie też wszystkie podstawowe typy, które udało mi się tutaj zgromadzić. Oczywiście, jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania, pisz je w komentarzach. Zostaw też suba na tym kanale. Jeśli chciałbyś dostawać filmy z wyprzedzeniem, to zachęcam do wspierania kanału. Daj znać, co sądzisz o genjutsu i z czym się może nie zgadzasz w tym filmie i o czym możemy jeszcze trochę podyskutować. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć!